Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy giełda poczeka na banki centralne? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, oczywiście przypominam, że dzisiaj we wtorek o godzinie 18 będzie następne spotkanie Q&A i oczywiście także informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, żeby stworzyć ten materiał, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Czy giełda doczeka na banki centralne? Jak zobaczymy, jak giełda papierów wartościowych na Wall Street, tutaj reprezentowana przez indeks S&P, zachowuje się w tej chwili, to widzimy, że futures sygnalizują otwarcie i test linii szyi kilkutygodniowej formacji podwójne dno. Ten rejon 3820 punktów jest bardzo istotny, nie tylko z punktu widzenia technicznego, ponieważ gdyby doszło do przełamania tego poziomu, doszłoby do powstania bardzo silnych, krótkoterminowych sygnałów kupna, które sygnalizowałyby nawet ruch w okolicy 4000 punktów. I oczywiście tytułem następnego wpisu byłby początek rajdu Świętego Mikołaja na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę, że fakt, że przed nami decyzje banków centralnych, mamy ECB za parę dni, mamy w przyszłym tygodniu Fed i to także ma znaczenie i w takiej sytuacji być może rynek papierów wartościowych będzie chciał poczekać na to, jakie wieści przyniosą nam te decyzje, jaka będzie ścieżka przyszłych stóp procentowych właśnie po tych decyzjach i dopiero wtedy ruszyć i dopiero wtedy dokonywać przełamań bardzo ważnych poziomów technicznych. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na chwilę obecną, czyli raczej w najbliższych dniach będziemy świadkami konsolidacji, małej zmienności, zanikania aktywności w oczekiwaniu na banki centralne, a każdy inny scenariusz będzie dla mnie zaskoczeniem, chociaż oczywiście widać, że sytuacja zaczyna być bardzo optymistyczna dla giełd papierów wartościowych. Myślę, że jest szansa na wywołanie wzrostowej korekty, impulsu wzrostowego, którego zadaniem będzie wydźwignięcie indeksów giełdowych nie tylko w następnych tygodniach, ale nawet do końca tego roku, ponieważ jak widzimy, statystyka na tym następnym wykresie sygnalizuje, że cały czwarty kwartał dla giełd papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest najlepszym okresem do inwestowania, daje najwyższą statystyczną stopę zwrotu i być może niektórzy będą chcieli wykorzystać tą statystyczną zależność do tego, żeby wydźwignąć indeksy giełdowe, a one, jak wiemy, odbijają teraz od potężnego wsparcia. Indeks S&P ma wsparcie 3600 punktów, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, więc każde dalsze wybicie, każdy dalszy impuls i ruch wzrostowy będzie interpretowany jako kontynuacja, następna faza odbicia w górę od tej średniej kroczącej i oczywiście część największych optymistów będzie widziała możliwość nawet powrotu do tendencji wzrostowej jako trendu długoterminowego, ale oczywiście o tym jeszcze nie będziemy mówić. Moim zdaniem będzie w takiej sytuacji to na razie tylko rajd Świętego Mikołaja, czyli wzrosty indeksów giełdowych wyrażone właśnie przez tą statystykę, która mówiła, że czwarty kwartał to generalnie jest najlepszy miesiąc, najlepszy okres do inwestowania podczas całego roku na Wall Street, czy też tutaj w Europie, więc jestem bardzo ciekawy, czy giełda poczeka na banki centralne, ponieważ moim zdaniem, gdyby nie czekała, byłby to naprawdę bardzo dobry sygnał do tego, że jesteśmy świadkami teraz zmiany sentymentu, że dane makroekonomiczne, które są słabe, są odczytywane optymistyczne, że rentowności obligacji amerykańskich nad poziomem 4% są już w cenach, że stopy procentowe, których apogeum ma być w rejonie między 4,50% a 5% są już właśnie w cenach, że ten cykl podwyżek stóp procentowych jest już praktycznie zdyskontowany, że jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście rynek będzie to dyskontował, ponieważ jak wiemy, giełda dyskontuje procesy gospodarcze, które będą zachodzić w gospodarce na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy i to jest najlepszy czas do tego, żeby takie decyzje podejmować. I jak widzimy, mija październik, miesiąc, jak to się mówi, krachów. Na razie krachów na giełdzie papierów wartościowych nie ma. No i może być to jeszcze większa zachęta do tego, żeby jednak wieścić nawrót tendencji wzrostowych. Czy tak się stanie? Będziemy to bardzo ściśle monitorować, ponieważ od tego bardzo wiele zależy.
Giełda papierów wartościowych w Niemczech w tym wypadku. Ten drugi wykres indeksów giełdowych pokazuje, że zaczynamy potwierdzać istnienie kanału wzrostowego, natomiast oczywiście na chwilę obecną nie jest on pokonany, zaczyna wzmacniać rejon oporu 13 000 punktów. Co dalej się stanie? Także powinno to wynikać z tego, co się wydarzy na Wall Street, na indeksach giełdowych, właśnie na nowym kontynencie, na Wall Street, i to będzie ten wyznacznik, który zadecyduje o losach także giełdy papierów wartościowych w Niemczech, ale jest oczywiście relatywna siła europejskich spółek coraz lepiej widoczna. W takiej sytuacji oczywiście zachęta jest ku temu, żeby jednak wieścić przełamanie poziomu 13 000 punktów na przestrzeni następnych tygodni. Z giełd papierów wartościowych warto zwrócić uwagę na coraz większe niedowartościowanie brytyjskich akcji względem całego świata. Na tym następnym wykresie widzimy, że Brexit ewidentnie się nie udał. Brytyjskie spółki są niedowartościowane względem świata i to jest dowód na to, że te ostatnie 6 lat było niekorzystne dla giełdy papierów wartościowych, dla brytyjskich przedsiębiorstw, dla gospodarki. Ten wykres jest moim zdaniem godny zapamiętania. Jeżeli chcemy jeżeli uważamy, że pewnego rodzaju punkt odniesienia dla Brexitu jako rynkowych zjawisk jest dla nas interesujący, to ten wykres moim zdaniem powinien być zapamiętany. Na następnym wykresie widzimy coraz większą, to jest kolejny wykres, który pokazuje niedowartościowanie chińskich spółek względem swoich odpowiedników, i te niedowartościowanie jest na poziomie największych od 2000 roku, czyli mamy następne potwierdzenie słabości chińskich spółek, tych relatywnych słabości rynków emerging markets, ponieważ WIG20 i warszawska giełda także się do tej kategorii emerging markets jednak zalicza. W tym wypadku dzisiaj jesteśmy cały czas nad poziomem 1420. Nie udają się na razie pierwsze próby dotarcia w rejon 1460. Moim zdaniem to jest kluczowy poziom. Dopiero jego pokonanie znacząco ociepli klimat inwestycyjny także w Warszawie, ale na chwilę obecną się tak nie dzieje. No zobaczymy, gdzie dzisiaj będzie zamknięcie dnia. Pamiętamy, że także mamy w najbliższym czasie decyzję RPP w sprawie stóp procentowych i zobaczymy, czy rynek wycenia rynkowe stopy procentowe nad poziomem 8%, czy spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych i czy będzie musiał to wyceniać. Na chwilę obecną widzimy popyt na ryzyko, na polskie aktywa, ponieważ polskie obligacje znowu dzisiaj są kupowane. Rentowności polskich dziesiątek zbliżają się do 8%. Złoty raczej jest stabilny, dolar złoty także jest stabilny, ale jeszcze raz podkreślam znaczenie poziomu 4,80, 4,79 na euro złoty i ten poziom właśnie 4,80 na dolar złoty. Gdyby dolar złoty pokonał poziom 4,80, to na całym indeksie złotym, na euro i na dolar złotym powstałyby naprawdę silne, krótkoterminowe sygnały zachęcające do polskiej waluty, w ogóle do polskich aktywów, i w takiej sytuacji warszawska giełda powinna zyskiwać wyraźnie na wartości, a polskie obligacje powinny być jeszcze bardziej kupowane, ponieważ rynek, kupując obligacje, liczy na to, że szczyt inflacji w Polsce będzie miał już miejsce i łącznie ze szczytem cyklu podwyżek stóp procentowych także w naszym kraju. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznaliśmy te o stopie bezrobocia. Bezrobocie na poziomie 5,1% było, gdyby nie rewizje, z którymi mieliśmy do czynienia, dane byłyby słabe, ale po uwzględnieniu rewizji ta stopa bezrobocia jednak spadła, co widać na wykresie. No i teraz rynek innych klas aktywów i inne instrumenty finansowe należy także przeanalizować, zaczynając oczywiście od rynkowych stóp procentowych dla całego świata. Amerykańskie obligacje na rentowności lekko spadają, natomiast poziom 4% jest cały czas w grze, jest punktem odniesienia. Euro-dolar, czyli w tym wypadku amerykański dolar, testuje średnioterminowe górne ograniczenie kanału spadkowego. Krótkoterminowa technika daje szansę na to, że to wybicie będzie miało jednak miejsce. Jednak także w tym wypadku należy sobie zadać pytanie, czy amerykański dolar, czy europejska waluta poczeka spokojnie na banki centralne i tutaj nie będzie większej aktywności. Także sytuacja krótkoterminowa staje się coraz bardziej optymistyczna, natomiast oczywiście przed nami ważne opory, których złamanie będzie oczywiście zwiastowało zmianę nastrojów takich nieco dłuższych niż bardzo krótki termin. Patrzymy także na dolar jena, w każdej chwili może dojść do następnej interwencji. Widzimy,
że te interwencje zatrzymują się na ważnych wsparciach. Rejon 146 został obroniony, natomiast Bank Japonii, Japończycy mogą w każdej chwili znowu atakować. Natomiast każde spadki rentowności w naturalny sposób będą sprzyjały temu, żeby ten jen japoński jednak był umacniany, więc bądźmy gotowi, że taki scenariusz jednak może mieć cały czas miejsce. Takie interwencje straszą wszystkich tych, którzy grają przeciwko jenowi japońskiemu. Może być to jeden z głównych celów dokonywania tego typu ruchów na rynku, żeby wyczyścić stop-lossy, przestraszyć tych, którzy bardzo mocno spekulacyjnie grali wcześniej przeciwko jenowi japońskiemu. Na rynku walutowym patrzmy także na funta brytyjskiego, który raz przekracza poziom punktu odniesienia 0,87, a raz spada znowu poniżej tego wsparcia, czyli konsolidacja jest w najlepszym, jest po prostu widoczna jak na dłoni. I zobaczmy, funt brytyjski tutaj, jen jest na małej zmienności, euro-dolar staje się na małej zmienności, indeksy giełdowe są na małej zmienności, czyli moim zdaniem uzasadniona jest teza, że giełda czeka na banki centralne i praktycznie wszystkie inne najważniejsze grupy instrumentów finansowych klasy także czekają na to, żeby zobaczyć, jakie będą decyzje banków centralnych. I najlepszy dowód jeszcze z rynków finansowych na zanik zmienności jest oczywiście na Bitcoinie. Tutaj wahania o 100 do 200 dolarów to jest teraz szczyt marzeń i nie widać większej aktywności poza tym zakresem, który został wyznaczony na podstawie ostatnich notowań. Dodatkowo zbiega się tą ze średnią kroczącą, więc moim zdaniem jesteśmy w kulminacyjnym okresie konsolidacji i wkrótce czeka nas potężny impuls, nie wiadomo tylko w górę czy w dół. Jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować, to jest jednak troszeczkę większa szansa na to, że ten Bitcoin także ruszy w górę niż ruszy w dół, ale oczywiście trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Zachowanie rentowności plus amerykański dolar, to patrzymy także na zachowanie ceny złota. Na chwilę obecną jesteśmy poniżej potężnego wsparcia 1680 dolarów, więc cena złota moim zdaniem sygnalizuje nam, że ma ochotę raczej na spadki niż na wzrosty, ale oczywiście trzeba obserwować równolegle zachowanie tych rentowności i amerykańskiego dolara. Z ciekawostek obserwujemy zachowanie ceny miedzi, która dzisiaj zaczyna sprzyjać tendencjom spadkowym, tak żeby te opory na indeksach giełdowych jednak nie były pokonane. Ropa naftowa także sygnalizuje nam ochotę na spadki, ale oczywiście tutaj w każdej chwili może się to zmienić. Natomiast na uwagę zasługuje cena gazu, która spadła już poniżej 100 euro i w takiej sytuacji widzimy, że został zanegowany cały impuls wzrostowy, który rozpoczął się w czerwcu, który wydźwignął nas tutaj na tym rynku na bardzo wysokie poziomy. Byliśmy 200-300% wyżej niż jesteśmy teraz. Spekulacja wyraźnie zanika i zachowanie ceny gazu jest to jeden z tych ważnych czynników, który będzie działał w perspektywie następnych tygodni i miesięcy dezinflacyjnie, zachęcając do tego, żeby jednak wieścić szczyt inflacji w Europie i oczywiście także w Polsce. I na koniec dane makroekonomiczne, które dzisiaj poznaliśmy, czyli wskaźniki IFO, i widzimy, że one były lepsze niż generalnie prognozy, czyli sygnalizują, że takiego skrajnego pesymizmu to jednak nie ma, chociaż generalnie dane sygnalizują bardzo słabą kondycję tych wszystkich, którzy oddają swoje głosy, tworząc te ankiety dotyczące zaufania konsumentów, zaufania inwestorów i tych wszystkich, którzy uczestniczą w tego typu badaniach. Więc zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Czy giełda poczeka na banki centralne, czy będzie potulnie i posłusznie czekała na wszystkie informacje z polityki monetarnej? To jest pytanie na dzisiejszy dzień. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. A dzisiaj oczywiście pytanie jest takie, czy ECB uratuje euro? ECB, euro to jest jeden z tych głównych tematów, który będzie także przez rynki rozważany po decyzji ECB, która już za parę dni. Oczywiście zachęcam do tego, żeby tam na dole link w opisie kliknąć i dowiedzieć się zdecydowanie więcej. Dzięki temu pakietowi edukacyjnemu poszerzyć po prostu swoją wiedzę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę spokojnego wieczoru, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po godzinie 18 na naszym spotkaniu Q&A
i oczywiście jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.